patrz. No pokaż jak baby. Robiła tak. Ale to nie z tymi arbuzami, bo z arbuzami to ona szła przez most. Z melonami, to były melony. Tak? Teraz to nie były arbuzy, tylko melony, mi się teraz tak przypomniało. Arbuzowate. Arbuzowate. No. 1988 rok, Igrzyska Olimpijskie w Seulu. Pamiętam nawet tą czołówkę. Słuchaj. Czekaj, czekaj. A które są tak twoje? Ale które są twoje? Czerwone? Nie białe, ja mam. Ty masz białe? Ty masz białe? No oczywiście, że Ja białe. ja mam czerwone. Bo ja nigdy nie potrafiłem to brać. Zawsze robiło, żeby to... Nie no, to się? oszustwo. No robili tak. Czekaj, przynajmniej raz, no. Pomogę sobie. Kurde, ręka była. Zobaczmy sobie tutaj, jakie pewne elementy są. Ten aniołek akurat z bliżej, to będę mógł wam pokazać z bliska. Ale w każdym razie wygląda bardzo fajnie. Taki aniołek. To jakieś elementy kuchenne. Mamy tutaj cukier nawet chyba. Czy sól? Sól. Sól raczej. I tu mamy, zobaczcie, tutaj mamy akurat stół do tenisa. Taki do tenisa stół. Wygląda naprawdę fajnie. Kiedyś kupiliśmy taki stół, ale ten taki mniejszy do takiego mikro tenisa. To już troszeczkę. No, gdzieś tam to lepszy. Dzień dobry. Wchodzimy do pierwszego pokoju. Zobaczcie, jak wyposażone były te pokoje. No. Wygląda fajnie. Jakiś obraz tam. Przejdźmy sobie tutaj, jak wyglądało to w łazience. I ta łazienka z prysznicem też wygląda fajnie. Nie powiem. Przejdźmy sobie tutaj, żeby mimo wszystko nie przeszkadzać sobie nawzajem. Tutaj poszczególne łóżka znowu. Poszczególne pokoje. Powiem wam, że taki obiekt, jak są takie pokoje właśnie z różnymi szafami, to powiem wam, że kojarzy mi się, już nawet posłana jest. Zobaczcie, jak to wygląda. Normalnie można, oczywiście jest to skórzone, ale normalnie można było się położyć. Przytulne te pokoje, bo takie malutkie, a jednocześnie ładnie wyglądające. Zobaczmy. Tutaj jakieś wejście jest na górę, ale to sobie potem zobaczymy. Wejdźmy do tego pomieszczenia. Cały ośrodek jest w górach. Tu można zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. No sufit się rozwala, wszystko się niszczy. Podłoga jest miękka. Tam pewnie stał telewizor. Jak mnie mam. Też za bardzo nie możemy tak się oddalać od siebie. Tu jakiś prysznic był, ładne delfinki. Zobaczcie, jakie ładne delfinki. Wejdę sobie bliżej, żeby wam to pokazać. Takie ładne delfiny w kabinie prysznicowej. Te schody do góry, ale to może pójdziemy sobie później. Najpierw zaobserwujmy, co tu jeszcze jest ciekawego. Wszystkie pokoje pootwierane, łącznie z pościelami. Zimno tu i chłodno jest. Wygląda to dosyć podobnie każdy. Tu akurat jest numer 7 pokój, szczęśliwa liczba. Zobaczmy sobie tutaj. No tutaj też podobnie wszystko. Tu więcej osób akurat było w tym. Drzwi, łazienki. Tu jest
Włamywaczu, napraw drzwi z łazienki i napraw drzwi w szafie. Oddaj, co zabrałeś. Właścicielka. Naprawić drzwi. No mógłbym, ale nie mam żadnych przyrządów do tego, żeby to zrobić. Zobaczmy tutaj. Tutaj już byłem. Pójdźmy dalej. Tam jeszcze piwnica. Zobaczmy tutaj. Przejdźmy sobie tutaj tu znowu. Włamywaczu, jak już wlazłeś, to nie niszcz mojego majątku. Właścicielka. No jak już tu wlazłem, to nie będę niczego niszczył. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Coś przepięknego. Powiem wam, byłem w wielu ośrodkach, ale tak pięknych rzeźb. Nie wiem, z czego to jest. Poukładanych zawieszonych na ścianie. Gdzieś tam widzę, że było to podłączone pod prąd. Być może było to jakoś oświetlone. I patrząc jeszcze na ten sufit, który wygląda przepięknie. Naprawdę kawał pięknego sufitu w połączeniu z tymi drzwiami. Najprawdopodobniej do toalety być może. Wokół te takie górskie jakby klimaty są tutaj przedstawione. Co tu mamy? A tu główna sala. Sala bankietowa. Zobaczcie, jak tam już wybrzuszyło mocno. Ale wygląda to niesamowicie. Zobaczcie, jakie piękne to jest. Zobaczcie te stoliki. A ja jestem po drugiej stronie, wiesz? Tak? Jesteś tutaj? Tak, bo ta sala jest podzielona. Na dwie I tu części. jest taki barek, taki do takich biesiad. Tamta to jest taka jadalnia. Aha. Natomiast tutaj jest... To ja za chwilę do Ciebie przejdę, bo tutaj to, co tutaj widzimy, przypomina mi... Wiesz, co mi to przypomina? Dirty Dancing. Te stoliki, przy których siedziała rodzina. Tak, tutaj też jest taki podobny. I powiem Ci, że ja sobie wyobrażam, jakie to musiały być czasy. To są czasy w górach, w górskiej chacie. No, musiało to robić naprawdę wielkie wrażenie. I tędy się wchodziło tymi drzwiami. One są takimi mocnymi drzwiami. Gdzie można było wchodzić na tą salę. Tu pewnie był szwedzki stół, gdzie leżały pyszne rzeczy. A powiem wam, ta podłoga jest tak wybrzuszona, ciężko się po niej w ogóle chodzi. Ja nie chciałbym nigdzie tam wpaść, ale wygląda to niesamowicie. A wiesz, że oni tu mają podpis Adama Małysza? No nie mów. Naprawdę. I oryginalny. Powiem ci, tutaj chyba po tym ciężko chodzić, więc ja chyba będę musiał tam iść do ciebie jakoś inaczej. Tutaj też wybrzuszony. Przejdziemy sobie tutaj, żeby tylko się to nie zawaliło pode mną. Jakoś tak bokiem. O, tutaj sobie przejdziemy. Zobaczcie tutaj, jak to wszystko przepięknie wygląda. Bardzo ładny ośrodek, powiem wam. Nie spodziewałem się, że to aż tak będzie dobre. Tam jest tylko dla personelu. Rok 2016 na kalendarzu. Tu mamy też wybrzuszone, ale mamy tu przepiękny barek, gdzie zapewne było serwowane piwo. Bo nawet można i płyty. Co my tu mamy za płyty? Różne w każdym razie płyty. Sylwestrowe hity. Całkiem możliwe, że był tutaj Sylwester organizowany. Tutaj było wszystko. Sylwestry, myślę, święta. I wiesz co? Nawet mają tu płytę zespołu Jam. Zespół Jam. Patrzcie. Wow. Przecież myślę, że każdy, kto patrzy na ten film, to zna zespół Jam. Synki są od nas. O. Wow. Teraz dopiero się odwróciłem. No. No. Tutaj te obrazy. Jak to przepięknie wygląda. Są zdjęcia. To są zdjęcia, tak, racja.
Wygląda to niesamowicie. Tutaj ta beczka reklamą piwa. Tutaj jacyś podróżnicy. I ten przepiękny barek z tymi nartami. Wiesz co, ja się czuję, jakbym był gdzieś w Aspen. Głupi i głupszy, pamiętasz? Jak oni przy tym barze czekał. Tak. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj wygląda. A tu jakieś pomieszczenie biurowe. Spróbuję tutaj wejść, ale tylko tak sobie wejdziemy. Zobaczymy siedzenie prezesa. Tu mamy ten bar. Ładnie to wygląda. I ta sala. Przejdziemy sobie tam. Tutaj kominek. Piękny kominek. No i faktycznie, jak Ola mówiła, jest tutaj podpis znanego nam wszystkim skoczka. Niesamowite. Zobaczcie. Pewnie tutaj był, no musiał tutaj być. Chyba że gdzieś ten plakat właścicielka, którą serdecznie pozdrawiamy i na pewno nic złego tu nie zrobimy. Nie włamaliśmy się stricte. Tutaj zobaczcie, jak to wygląda. Stare narty. Przepiękne. Przepiękne. Naprawdę bardzo ładny obiekt. Bardzo. Ten barek. Tutaj pewnie podchodzono, żeby się napić piwka. Te narty tutaj wiszą. Jeszcze tutaj są narty też powieszone. Takie stare narty. Przepięknie to wygląda. Naprawdę. Tutaj czuć tradycję. Tradycje. Wielkie sanie na przykład. Patrzcie tutaj. Sanie są. Ogromne sanie. Tutaj znowu narty stare. To jest w ogóle jakaś stara narta. Piękna ta ściana jest. Robi wrażenie z tymi różnymi takimi elementami odbitymi. Tu mamy troszkę nowsze narty, ale robiące niesamowite wrażenie. Nie jeżdżę na nartach, nie wiem, ale wiem, że jak są takie cienkie narty, to one ponoć są szybsze. A te są w ogóle wyprodukowane w Związku Radzieckim, więc myślę, że tutaj prędkość była niesamowita. Zobaczmy, jak to jeszcze wygląda. Ta sala kominkowa, żebyście mogli zobaczyć. Tutaj z dzika skóra. Przejdziemy. O, tędy wyszedłem. Aha, no tak. Tutaj wyszliśmy na ten piękny korytarz. I tutaj była też recepcja. Czyli wchodziło się tędy, tymi drzwiami, na tą salę i być może tam właśnie była recepcja za tym barkiem. Słuchajcie, zanim stamtąd wyjdziemy, to ja podejdę i wejdę jeszcze tam za ten bar. Postaram się przynajmniej tam jakoś wejść i zobaczyć. Przejdziemy tędy. Tu wejdziemy jakieś szklanki z różnych napojów. Tu jest wejście za bar. Tu sobie wejdziemy. Zobaczymy. Tu Ola robi już zdjęcia. W takiej kuchni, można powiedzieć, kuchence. Tutaj mamy... Nigdy. Wiesz co, nadal nie można wejść, więc... A zobaczcie tam, mimo że jest zima, to widać tutaj basen. Niezapełniony co prawda, raczej wodą, która jest... A co tu mamy? A, takie coś. Taka lodówka na napoje z agregatem. Zobaczmy sobie teraz tutaj
Tu jest biuro. Tak to wszystko wygląda. Naprawdę przepięknie. I bardzo ładnie wyglądają te aniołki tam. Nad tymi drzwiami. To teraz wejdźmy tutaj za bar. Za barem mamy telefon komórkowy. Stary Siemens. Chociaż nie, to nie jest komórkowy, to jest po prostu stacjonarny. Położymy go tutaj. Pewnie dzwoniono. Tu różne napoje były. I barman sięgał po prostu tutaj i przygotowywał z tych półek różne alkohole, pewnie były wystawione. Tu jeszcze mamy różne szklanki, pokale do piwa. Ładnie to wygląda, naprawdę. Tu pełno flaszek jeszcze. Tu kolejne pokale. Zobaczcie. I taki widok miał na salę barman. Stąd brał kieliszki, wyciągał tędy kieliszek, kładł i sięgał po jakiegoś koniaka stąd. Tak sobie to wyobrażam. W każdym razie bardzo mi się tutaj podoba. Bardzo ładny obiekt. Bardzo. Tam spojrzenie na inną salę miał. Dobra, przejdziemy teraz tutaj. Te drzwi też ładne są. Powiem wam, te drzwi tutaj robią wrażenie. Te drzwi wejścia za bar. Miał taki ktoś z was jakiś epizod związany z byciem barmanem? Ja nie. Aczkolwiek gdzieś tam marzyłem o czymś takim. Słyszałem, że tacy barmani to wyrywali laski. O, przejdźmy sobie tutaj dalej. Tu troszkę rzeczy poczaskanych. Niestety wandale robią swoje, nie powinno tak być. To jakiś grill, jakieś lodówki. Pewnie te alkohole, które gdzieś tam leżały, sobie ktoś je tutaj zabrał. Wyjdźmy stąd, zobaczmy co tutaj. A, zlew po prostu. Tu jest wyjście na zewnątrz. Popatrzmy sobie jeszcze tutaj. Co mamy tutaj? Po co, durniu, niszczysz cudzy majątek? No tak, to jest okropne. Naprawdę okropne. Gdy jesteś tą lampą, wiesz, to cię wszyscy widzą. Coś tam wjeżdża do góry. Patrz, znowu dyskietki. Umowa o pracę. Czy takie bardziej dokumenty po prostu raczej. Symfonia. Na dyskietkach, prawda? Po prostu dyskietki. I Windows. To mnóstwo dyskietek. No powiem ci, wygląda to nieźle. Dobra. Już przyjechał? Nie. Ale tutaj to musiało być jakieś łoże małżeńskie. Wiesz co, no nie wiem, może tutaj właściciel mieszkał czy coś. Czy to jest Mogło tak być. Czyli to mogły być pomieszczenia tak naprawdę prywatne. Dokładnie. Świetne światło. Spróbuję tak przejść. A tam ktoś chodzi po prostu. Ale sobie tak to nagramy z bliska. To łóżko. Zobaczcie jak to wygląda. Przepięknie. Naprawdę bardzo ładnie. Piękna skóra z dzika. Nie lubię czegoś takiego jak myśliwi i tak dalej, ale no to jest taka... pięknie wygląda po prostu. Tu jeszcze łazienka z prysznicem. Też delfinki. Tu mamy piękne obrazki z różnych miejsc. Wygląda to naprawdę fajnie. Mimo że tego nie oświetlam. Ale faktycznie tak mogło być, że to było mieszkanie na czas urzędowania w tym miejscu od państwa, którzy się opiekowali tym. Tak pewnie to musiało wyglądać.
Dobra, pójdziemy teraz w tamtym kierunku. Tu jeszcze zajrzymy do kuchni. Palimy sobie jeszcze. O tak. W kuchni wygląda w ten sposób. Tu pewnie naczynia jakieś były myte. Czy jakaś to jest zmywarka? Nie zmywarka, ale to są różne przyrządy kuchenne typowo. Zobaczcie tutaj. Tu jest zlew. Tu jest pełno różnych szklaneczek. Widzicie? Jak to wygląda? No przepięknie to wygląda. Faktycznie nie będę świecił. Przejdę od razu tutaj do tej sali jeszcze i przemknę może w tamtym kierunku, żeby już tutaj... Oj, oj, oj. Zobaczcie tu, jak ładnie to wygląda. Pięknie to wygląda, naprawdę. O, jaka ładna barmanka. Co podać? Ja bym poprosił duże piwo. Jeśli chodzi o piwo, to mogę zaserwować panu tą butelkę po piwie. No to słabo. No. No to raczej Czyli nie? rezygnuję z tego, że tak powiem. No to do widzenia. To proszę zamknąć za sobą drzwi. Dobrze, no zamknę. Zobaczcie jeszcze tutaj jakie ładne obrazki. Widzicie? Ten sznurek jest też fajny wokół tego. Dobra, to ja idę tam. Tak, bardzo ładne miejsce. Wyjdźmy do tej części, w której nie wiem co jest, ale tu są chyba... tu dalej są jakieś... Tu dalej są tutaj telewizory. Zobaczcie, jaki fajny Grundig. Taki już z tych nowszych, ale nadal kineskopowy Grundig. Wszystko zakurzone, bo odpada to wszystko tutaj niestety. No i tak niszczeje. Piękne parasole. Szafy może... A nie, tam różne rzeczy w tej szafie. Jakieś grzejniki. Naprawdę musiało to wyglądać, bo nadal to wygląda rewelacyjnie. Dobrze. Idę sobie tutaj na dół teraz. Nie wiem, co tam jest na dole. O! Ogromne lustro. Ogromne lustro. Pełno różnych dokumentów. Tutaj woda cieknie, wszystko jest zalane. Nie wygląda to za fajnie. Ale możemy zrobić tak. Cześć. Zapraszam Was na film do opuszczonego ośrodka wczasowego. Zobaczmy sobie tutaj, jak to wszystko wygląda. Tu też są jakieś pomieszczenia, w których są pościele, szafki różne. Ale powiedzmy, że dużo już tu jest zniszczonych rzeczy. Tu jest wyjście główne. Nie będziemy tego otwierać. Tu jeszcze jest też mnóstwo kineskopowych telewizorów. Zobaczcie, jak to wygląda. Mnóstwo mebli. Tu pewnie była szatnia. Tak mi się wydaje. Przejdziemy w tamtym kierunku. Tu już mocno zniszczone są różne elementy. Tutaj magazynowa część, gdzie mamy pościele.
Przechodzimy dalej. Ogromny boiler, no tak. Tu mamy magazyn żywności i sanki. No tak, jesteśmy w górach. Tu gdzieś woda kapie, ale też słyszę jakby jakieś zwierzątko, więc sobie wyjdę stamtąd. Wygląda na to, że tu możemy spotkać szczury, bo ewidentnie widzę tu odchody szczurze. Tu znowu magazyn. Zobaczcie tutaj. Tu akurat mamy taki kominek. Taki kominek, słuchajcie, miała moja babcia. To był taki kaloryfer, który miał takie płomienie i udawał, że jest kominkiem. Ale było to dosyć przytulne. Wejdziemy sobie teraz tutaj. Dobra, dobra. Magazyn. Ja też. Tu mamy magazyn mięsny i mamy mnóstwo komór, chłodziarek, zamrażarek. Tutaj haki na mięso. Widzicie, jak to wygląda? Haki na mięso. Ogromne lodówy. I taka jedna mniejsza lodówka na mięso. Wygląda, powiem wam to, dosyć magazyn mięsny. No i tu mamy kuchnię, tą właściwą kuchnię, w której przyrządzano różne specjały dla gości. Stoły kuchenne. Jakieś miksery. Zobaczcie, jak to wygląda. Tak, miksery. No powiem wam, jest na co popatrzeć. Zobaczę, co tam jest. A, tutaj też dalsza część kuchenna. Palenie zabronione. No i tutaj różne mikrofalówki, dwie nawet. Różne półki. Gdzieś taki zapach przebija się jedzenia po prostu po tylu latach. Świetny telefon, aparat telefoniczny. Zobaczcie, jak to wygląda. W czasach swojej świetności to był taki aparat, którego wszyscy ci zazdrościli. Tak, bo on nie był ten taki... A później chwilę to już były na przyciski. Tak, nie był taki okrągły, tylko właśnie w ten sposób wygląda. Tu znowu lodówka. Jakieś papuszki. Tutaj piec. Ogromny piec. No i tak wygląda ta kuchnia. To rozumna infrastruktura, prawda? Zupełnie. Zupełnie. Tutaj piec. Tam u góry taka część biesiadna bardziej, taka Tak. powiedzmy restauracja. A tutaj no, jakieś takie pokoje, takie jak już tyle czasu nie. No tak to wygląda. A tu co było? W takich wazach zawsze dawali rano owsiankę. Na wczasach, nie? Było tak. Albo zupę mleczną. Tak, Zupa ale mleczna. też. No w tych samych. Tak. Wygląda to, powiem ci, bardzo fajnie. Ale idę już w tamtym kierunku. Już zgłodniała przez to. No nie dziwię się. Będąc w kuchni i nic nie podjeść. A tutaj... A, tu mamy znowu zejście do piwnicy jeszcze jest. Jeszcze jedno zejście do piwnicy. Ale piwnica jest zalana. Tu mamy magazyn jarzyn. Pobieralnia. Nieźle to wygląda. Widać, że piwnica jest zalana. O! Wąż strażacki. Nawet kilka węży strażackich. Ostatnio szukałem na eksploracji węża strażackiego. No i jest. Udało mi się znaleźć wąż strażacki. Zobaczmy, jak tam to wygląda w piwnicy. No zejdę do piwnicy, zobaczymy.
Dobra. Tu w piwnicy. O, narta. Podparta, czy przypadkiem się coś nie zawala. Tak to chyba zrobili. Właścicielka zrobiła. Tu mamy inne jeszcze zakamarki. Ja myślę, że to akurat jest na ziemniaki, bo widzę charakterystyczną taką do ziemniaków. Nie wiem, jak to się nazywa, ale tak to wygląda. W tym pewnie były jakieś warzywa, być może inne spożywcze rzeczy. Tu jest, jak to się nazywa? Co to było, widzisz? Są sosierki. Sosierka to jest? No myślę, że sosierki. Ale to mówisz o tym. Ja mówię o tym. A to? To Ale jest, ty- to jest Kasia, to jest taki odkurzacz ręczny. Aha, no tylko tak. jest ten sztyl jest No tak, zagubiony. no tak. Dzięki za światło. Ładnie to wygląda, nie? Mhm. Tam nic nie ma. Dobra, wychodzimy z piwnicy. Ona stanowiła taki magazyn tak naprawdę na rzeczy spożywcze, czyli ziemniaki, warzywa, owoce. Tu jakieś paletki są. Przypuszczam, że nawet często tutaj grają paletki na dworze. To się nazywa badminton. Badminton, tak. Tutaj na owoce taka patera, albo jak to się tam nazywa. Będziemy powolutku zmierzali do góry. Zobaczymy. No pewnie, byłem tam oczywiście. To jest pomieszczenie, magazyn mięsny. I tu masz już haki na mięso. No, na pewno na zwłoki. Ale tak, na zwierzęce. Różne wędliny. Pewnie wisiały różne jakieś tusze. Nie? No. Dobra, idę w tamtym kierunku. Powolutku. Bo w tym pomieszczeniu słyszałem szczura. Dlatego idę, nie będę już nic tam oglądał. Magazyn spożywczy również. Jakieś wielkie akwarium. O. Tutaj odkurzacz. Jakieś kubki. Wow! Tu mamy joystick. Joystick. Kiedyś grało się. I wiecie co, miałem identyczny joystick, którym grałem godzinami, aż mi się zepsuły blaszki, bo tam były takie blaszki i one lubiły się psuć, jak się ruszało tym joystickiem i tu się strzelało, grało się w różne gry komputerowe. Rzadko kiedy było to przyczepione do podłoża, bo to się odlepiało, więc to się trzymało i w lewo, i w prawo i strzelało się joystickiem. Teraz joysticki zostały zastąpione padami. Albo jeszcze czymś tam. Tu jakieś piękne płyty. Ładnie to wygląda. Widocznie tak było. Kawa ekspres czarna, 3,50. No to tanio. Ja powiem Ci, że te ceny mogę zaakceptować. Masz ten... Zakres masz taki bardzo niski. No, mogę te ceny zaakceptować. Powiem Ci, że powiem, że w tym stanie finansowym, jaki jestem i reprezentuję ten stan finansowy, to nawet kawę po irlandzku bym sobie zamówił. Przejdziemy sobie dalej. Z tych magazynów będziemy już powoli wychodzić, bo nie wiemy, gdzie jest w ogóle nasz On został u tutaj góry. syn. On został u góry i pilnuje nas, wiesz? Dobra. O, to lustro jest naprawdę niesamowite. Zobaczcie to. Te śnieżki. Jak wyglądają. Ładnie to wygląda. Naprawdę. Jeden z ładniejszych obiektów, jaki widziałem.
Z tą salą przepiękną. No, aż by się chciało tutaj przyjechać jako dziecko, nie? Z tymi no ja bym przyjechał tutaj. Z rodzicami Naprawdę. to było tak... Tutaj rzeźby. Ośrodek na wypasie. No, przepiękny. Naprawdę bardzo ładny. Ale ktoś ten ośrodek zrobił z niesamowitym smakiem, powiem ci. Bo oczywiście lata 80., 70. gdzieś, ale zrobione jest to naprawdę przepięknie. Tutaj przypuszczam, czekano aż reszta zje. Tutaj się czekało, a potem szli na pokoje. Tak to musiało wyglądać. Dobra, a teraz spróbujemy jeszcze przejść tutaj. Aczkolwiek ja chyba tutaj już byłem. Tak, bo to są te pokoje. Więc tak naprawdę prowadźcie, bo musimy stąd szybko wyjść. Wyjdziemy stąd. Żeby już tutaj nie przebywać dłużej. Czekajcie, tam jeszcze coś było. Chodźcie jeszcze, chodźcie jeszcze. Tutaj. Chodźcie tu, do góry. Zobaczcie, tu na górze. Tu jest jeszcze jedno piętro. O ja, myśmy już chcieli wyjść. Myślę, że z pokojami. Tak, tu są pokoje. Tu trzeba uważać, bo troszkę jest tu poniszczone. Ale zobaczmy, pokój z balkonem tu jest. No, powiem ci, te pokoje są na wypasie. Ładny pokój. Bardzo ładny pokój. Bardzo ładny. Bardzo mi się podoba ten pokój, bo to jest studio. To jest jedna sypialnia. Tak, To już i jest tak trzeci naprawdę... pokój. I to jest już taki pokój droższy, wiesz, bo... Tak to przynajmniej wygląda na droższy pokój. I te meble są w ogóle... A jakbym był... Tu też łazienka jest, czyli w tym pokoju była łazienka. Powiem ci, gdybym miał wybierać, gdybym był nastolatkiem na przykład i przyjechałbym tutaj z rodzicami, to bardzo bym chciał tutaj spać. W tym pomieszczeniu. Mnie by się to podobało. Bo to takie oddzielne. Miałbym kanapę, wyobrażam sobie telewizor jeszcze tutaj gdzieś by był. Tutaj. Jak tutaj by spali rodzice, to na pewno by cię wyrzucili. No. Chyba nie myślisz, że rodzice na kanapie, a ty będziesz miał podwójne łóżko. No nie wiem. To cię samo przez się rozumie. No tak, ale to właśnie mój wybór był taki chyba oczywisty. No, wybór oczywisty. A ten korytarz, słuchajcie, wygląda rewelacyjnie. Ola, ty rąbnąłaś coś. Idziemy już. Jak on się nazywał? No ten, co Patrick Swayze go grał. Johnny mieszkał też w takim domku letniskowym. Dlatego to miejsce mogłoby się nazywać Dirty Dancing. A gdybym ja to kupił i chciał odrestaurować. Widzimy bardzo już poniszczone te obiekty. Na przykład tutaj się w ogóle nie da wejść. Nikłe szanse na wejście. Tu wszystko rozwalone przez wandali. Nie wiem, komu to przeszkadzało. Tu wszystko też rozwalone w tym obiekcie. Zobaczmy, jak to... Tu zapach, jakby coś się paliło. Deski tu są, trzeba uważać, żeby się nie zawaliło. Ale wygląda nieźle, tylko że no ktoś poniszczył. Zobaczcie, nawet dywany były w tym obiekcie. I zapach. Zawsze miał taki zapach. Takie grillowane troszeczkę. Znagrillowane, bo coś się paliło, ale... No chyba tutaj tak. Wiesz, to może instalacja była czy coś, ale one były nawet z prysznicem. I nie przypuszczałbym, że to były obiekty z prysznicem. Naprawdę. Powiem ci, zawsze do takich domków omijałem takie domki, ale... I na górę, tam się u góry paliło. Aha, dlatego. No to tam nawet nie ma sensu wchodzić, A wiesz? ja sobie zerknę, wiesz? Stój tutaj najwyżej.
Bo No one są dobra. mocne te schody, ale Aha. No widzę teraz, że tam się coś paliło. no, Tak? cicho, wszystko okopcone. Dlatego ten zapach jest Ale taki. tutaj było też fajnie. Tak? Tak. Tylko, że wszystko spalone. Wszystko. Niestety. Daj mi kamerkę. To masz. Ja. Możesz zrobić taki mały zerknąć, jak to wygląda. Co? Dobrze? Smutno. No. Tak to niestety wygląda. Ech. Szkoda, po prostu szkoda. Bo No szkoda, bo to tak ewidentnie jakby... no, te obiekty mają naprawdę ogromny potencjał. Teraz wymagają ogromnego poświęcenia i cierpliwości i finansów. Bo to jest duży bardzo ośrodek. No. Ale no naprawdę mi się kojarzy tak wiesz, z Dirty Dancing. Ja wiem, że po prostu no jak te schody po prostu, jak to wie, Johnny szedł do góry, nie? Szedł do góry. A teraz obradzam chodzić. No to nie będziemy wchodzić teraz. Zejdziemy sobie tutaj. Opsa. Myślicie, że mogę tam wejść? Albo i nie. Dobry. Zobaczcie, ten wygląda demonicznie. Zresztą ten napis może mnie tak nakręci. Red Room. Ha. Okej. Zamkniemy. Jeszcze tam do góry. Tutaj sobie jeszcze przejdę. Złapię się tutaj tego. O tak. Taki człowieczek namalowany. Zobaczcie, jak to wyglądało. No, przepiękny ośrodek. Tam jeszcze jakaś zjeżdżalnia pewnie była. A tu jest wyciąg. Dlatego tak jest. Pewnie już nie używany. Ale jest. I popatrzcie, jakie piękne są góry. Widzicie? I te bajeczne domki. Zejdziemy sobie teraz na dół. O, tak. Trzeba uważać, bo dosyć ślisko. Ja nie chciałbym się walić. Zresztą zawsze wolę się spinać niż schodzić. To zawsze jest dosyć problematyczne schodzenie. Tym bardziej, że jest bardzo ślisko. A z tego co zauważyłem, to dawno tu żaden człowiek nie chodził. Głównie chodzą tutaj zwierzęta. O, tak. Tutaj schody są. O, i tutaj można wejść do tego domku, który z tamtej strony nie dało się wejść po prostu. No i też podobnie to wszystko wygląda. Niestety poniszczone. Te nie były, znaczy były tu piętro, ale schody są zniszczone, dlatego tak to wygląda. Ja wam podejdę tam, pokażę wam jaki był widok z tego pokoju, z tego okna. Się tak wychodziło i się patrzyło tak naprawdę na górę, przepiękną górę i na te schody, po których chodził Johnny. Dobra, idziemy. To jest woda.
Słuchajcie, trzymajcie się. Do zobaczenia. Dzięki, że byliście z nami podczas tej eksploracji. Do zobaczenia do przyszłego piątku. Mam całe zmrożone usta, dlatego strasznie ciężko się mi mówi, ale jesteśmy we właściwym miejscu o właściwej porze, bo tam jest wyciąg. Ale nieczynny. W każdym razie musimy się zbierać, bo pomału zmierzcha. A jeszcze trzeba wrócić do domu. No, trzymajcie się. Dzięki. Przejdziemy sobie tutaj i Wam pokażę jeszcze taki kącik z basenem. Latem można było sobie tutaj no, schłodzić się. Basen fajny. Zobaczcie, tam schodki. Teraz jest wypełniony. No nie jest to stan ciekły wody. Jest to śnieg. I z tyłu te domki przepiękne.